Gramy już, Lenar. Psa, żebyś nie wypuścił, niech on tu wejdzie. Ekrany ciekłokrystaliczne zastępują klasyczne zegary. Prąd zastępuje paliwo, a zdrowy rozsądek bierze górę nad emocjami. W takich czasach coraz bardziej doceniamy auta, które utożsamiają wszystko, co najpiękniejsze w motoryzacji. Takie auta. Dzień dobry. Kłaniam się. Porsche Macan w wersji GTS. Nie, mówię Macan. No dobra, na początku ostrzegam Was, że będę bardzo często mówił Porsche Macan zamiast Porsche Macan, bo jakoś tak łatwiej mi to przychodzi. Ale nieważne. Ważne jest to, że mamy tutaj Porsche Macana, który konstrukcyjnie ma 8 lat. A 8 lat w motoryzacji oznacza, że już przynajmniej od 3 powinien spoczywać w motoryzacyjnym grobie. I to jest maksymalny dystans, na jaki ten pies podchodzi do tego kota. Powinien leżeć w motoryzacyjnym grobie, ale zamiast go tam złożyć, Porsche postanowiło go reanimować. I to po raz drugi, bo to już jest drugi facelifting tego modelu. Facelifting, którego nie zauważycie gołym okiem. Coś podobno zmieniło się tutaj z tymi plastikami. Światła teraz w serii są LEDowe z Porsche Adaptive Light. Doszły jakieś nowe wzory felg, na przykład te są 21-calowe i kosztują ekstra 10 tysięcy złotych. I to byłoby już na tyle. Mówiąc krótko, różnica między starym Macanem a nowym Macanem zobaczy tylko ktoś, kto ma bardzo brzydką żonę i głupie dzieci, w związku z czym musi częściej siedzieć przed komputerem na różnych forach internetowych i czytać gazetki. Natomiast druga prawda jest taka, że 8 lat po debiucie i przy tak niewielu zmianach ten samochód wygląda naprawdę dobrze. Gdyby nasze kobiety, nasze żony po 8 latach nadal wyglądały po ślubie. A teraz czas na Wasze pytania. Co to za kolor? Według mnie to jest pomarańczowy, ale jak znam Porsche, to równie dobrze w jego katalogu może się to nazywać Zachód Słońca nad Biedronką. Natomiast z ciekawostek są nowe kolory i nawet mają taki, który nazywa się Zielony Pyton. Drugie pytanie, z jakiego materiału jest wykonany znaczek Porsche w nowych modelach? No dla mnie to jest metal szlachetny, natomiast to, co mi się podoba i to też jest w 911, to zobaczcie, że to jest zlicowane to logo z maską. Zostało tu zrobione specjalne wgłębienie w masce i dopiero tam w środek włożone to logo. Dalsza część pytań potem, a teraz przechodzimy do tego, co lifting zmienił najbardziej, bo o ile pod względem stylistyki jest to kosmetyka, to tutaj zmieniło się naprawdę sporo, ponieważ każdy z silników dostał zastrzyk mocy. Tutaj mamy wersję GTS. Silnik 2,9 litra, biturbo, oczywiście V6. W poprzedniku mieliśmy tutaj 380 koni mechanicznych, teraz jest ich 440, czyli aż 60 więcej. Oczywiście newtonometrów też przybyło i teraz jest ich 550. Mówiąc krótko, GTS jest teraz tej samej mocy, co stare turbo, a stare turbo nie istnieje i już nie wróci. Więc teraz to GTS jest najmocniejszym Macanem i jednocześnie sam Macan jest ostatnim Macanem spalinowym, ponieważ jego następca, który pewnie pojawi się na rynku za 2, 3, może 4 lata, będzie już wyłącznie elektrykiem zbudowanym na zupełnie nowej elektrycznej platformie. Zmian technicznych jest więcej. Na przykład auto dostało trochę większe tarcze hamulcowe. Te tutaj mają 39 cm średnicy, 36 miały w poprzedniku. Tylne również zwiększono z 330 mm, czyli 33 cm do 356. Zaciski czerwone są w komplecie. Tutaj jednotłoczkowy i pływający, a z przodu jest 6-tłoczkowy. Można oczywiście zamówić sobie tutaj ceramikę. Ceramika ma jeszcze większą średnicę o kolejne 3-4 cm, podobnie z przodu jak i z tyłu. Jest kompozytowo-ceramiczna, wzmacniana włóknami węglowymi. Lżejsza, większa, skuteczniejsza i kosztuje jak na Porsche całkiem niewiele, bo 22 tysiące złotych. Zmieniono również zawieszenie, przeregulowano. Po pierwsze, jest centymetr niżej zawieszony GTS niż inne auta. Po drugie, w standardzie ma pneumatykę, ale musicie się o nią upomnieć w salonie, ponieważ jest w opcjach za 0 złotych. I trzecia rzecz, o 10% zwiększono sztywność przedniego zawieszenia, o 15% sztywność tylnego zawieszenia. Dodatkowo z tyłu pojawił się grubszy stabilizator. Wszystko po to, żeby, jak pisze Porsche w swoich materiałach, Macan z jeszcze większą czułością i bardziej bezpośrednio reagował na sytuacje na drodze i warunki drogowe, a jego układ kierowniczy zapewnił kierowcy jeszcze dokładniejsze informacje zwrotne.
Jeśli mam być szczery, to ja tę informację odczytuję trochę inaczej, mianowicie tak, że nasze auto wybije Ci zęby i złamie kręgosłup. Teraz czas na Wasze pytania. Ile wynosi prześwit? Tak jak mówiłem, jest o centymetr niższy od standardowego Macana i prześwit to 177 mm, czyli jak na SUV-a dosyć mało, ale jak na auto sportowe dosyć dużo. Natomiast przy pneumatyce można je regulować i tak, jak są tutaj w normalu jest 177 mm, to jak strykniecie klawisz na desce rozdzielczej, to się obniży, a jak strykniecie off-road, to się podwyższy. Natomiast pytanie o ile, bo w materiałach Porsche nie znaleźliśmy takiej informacji, ale mamy narzędzie, które określi tę zmianę wysokości. Musimy przyjąć sobie jakiś... O, to niech będzie to w takim razie tu. O, 30,5 centymetra. Teraz mamy 29, czyli obniżył się o 1,5 centymetra, czyli prześwit w ustawieniu obniżonym wynosi jakieś 16 centymetrów. W ustawieniu offroadowym to 35,5 cm. O 5 cm więcej niż w normalnym, a między skrajnymi położeniami jest 6,5 cm różnicy. Nie ma za co, Porsche. Muszę zamknąć drzwi, żeby się obniżył, bo chujowo wygląda. No dobra, a skoro już uruchomiliśmy silnik, żeby go najpierw obniżyć, potem podwyższyć, potem znowu obniżyć, to od razu czytam drugie pytanie. Czy jest dźwięk z głośników? Koniecznie zrób przegazówkę. Ciekawe, czy go wykastrowali, czy brzmi jak przedlift, czy prycha i strzela. Przedliftowy Macan pod względem brzmienia faktycznie był wyjątkowy, bo nawet strzelał z wydechu. Pytanie, czy w tym wypadku coś się zmieniło. Przedliftowego możecie posłuchać. O tu sobie kliknijcie. Poczekaj, o tu sobie kliknijcie i przedliftowego Macana obejrzycie test. A teraz najpierw normal! Dobra wiadomość jest taka, że nie ma ref limitera, nawet w ustawieniu normal. A teraz sport! Nie ma tu żadnej sztuczności i nic nie płynie z głośników, to jest pewne. Za cały dźwięk odpowiada wyłącznie wydech. Natomiast mam wrażenie, że jednak w poprzedniku było troszkę agresywniej i te strzały były takie głębsze, pełniejsze, że to było takie... no pierdol... Został tak... wytłumiony, aksamitniejszy jest. Kolejne pytanie brzmi: jak duża butelka zmieści się do wydechu? Savignon nie wchodzi. Grand trójkątny też nie. O, taka na naleweczkę najwyżej. I jeszcze jedno pytanie od widzów. Czy silny zmieści się do bagażnika? Jesteście świadkami wiekopomnego wydarzenia. Silny wszedł do bagażnika. Urósł, chodź, może jeszcze tydzień. No więc wchodzi nie tylko silny, ale wchodzi silny i urósł. Jeszcze słuchajcie, wielkość tego bagażnika jest niesamowita, ponieważ możecie oprócz psa, oprócz silnego, jeszcze wziąć dla nich walizkę z karmą i z alkoholem dla silnego. Zobaczcie. I ten bagażnik naprawdę jest spory. Mimo że w katalogu macie napisane, że to 488 litrów, to wygląda na znacznie więcej. Na pewno dobrze to policzono, bo zobaczcie, wrzucacie sobie tutaj jedną walizę, lepiej to zrobić tak, a jeszcze lepiej ją położyć jest tak, na płasko, ponieważ wtedy wchodzi głębiej. I to ląduje na płasko, dwie duże walizy, to jeszcze tutaj na nich macie miejsce na trzecią i jeszcze coś tutaj położycie. W Porsche opisują to w ten sposób, że 488 to jest dotąd tutaj. Bo zobaczcie, jak tu jest jednak opadający ten dach. A do półki 458. Więc jak na 458 litrów, to ten bagażnik, bo to nie brzmi dobrze w katalogu, ale w rzeczywistości jest znacznie lepiej. Oprócz tego tutaj macie pod podłogą jeszcze taki dosyć spory schowek, bo nie ma tutaj ani koła dojazdowego, ani tym bardziej zapasowego. Więc tu też możecie sobie powkładać dużo gratów. Fajne jest to, że macie też gniazdo do zapalniczki takie. Jest oświetlenie, jest jeden haczyk i jako, że jest pneumatyka, no to możecie też sobie obniżyć próg załadunkowy o te 1,5 cm raptem. Wśród Waszych pytań pojawiły się też takie o to, czy z tyłu na kanapę wejdą na przykład 3 dziewczyny. Tak, pod warunkiem, że będą miały po 8 lat. Bo jak będą tylko trochę starsze, to będzie im tu najzwyczajniej w świecie bardzo, bardzo ciasno. Pytaliście, czy to jest auto dla 5-osobowej rodziny, czy przejadzie nim 5 osób i bagaże. No nie, słuchajcie, to się nie uda. Tam siedziałem oczywiście ja przed chwilą i fotel jest wyregulowany. Jest to najciaśniejsze auto w tym segmencie. Taka jest prawda i nie ma co próbować zaklinać rzeczywistości.
To nie jest samochód na długie podróże w 4 osoby, nawet jeżeli macie dzieciaki nastolatków, to się umęczą tutaj, bo dzisiejsi nastolatkowie chowani na warzywach po Czarnobylu, no to wiecie, że potrafią mieć po 1,70 m w wieku 12 lat. No dobra, to jest miejsce, gdzie widać najwięcej zmian w stosunku do poprzednika, ponieważ tutaj w wersji przed liftem mieliście klasyczne przyciski. Tu już nie ma klasycznych przycisków, są tafle szkła. 1, 2, 3, 4 na dobrą sprawę. I każda z nich odpowiada za sterowanie czym innym. Tada! Tak wyglądają. Czyli podświetlane i bardzo przyjemnie responsywne. Słuchajcie, to się tak nie ugina jak na przykład w Audi, że tak czujecie wręcz pod palcem, że tam jest jakaś wibracja, ale bardzo ładnie, płynnie działa. Pytaliście, czy jest to odporne na zarysowania, ponieważ to jest szkło, a nie taki fortepiano. No nie jest niestety, nie jest, co widać jak, wyłączę, to już widzicie tutaj drobne ryski, choć samochód ma dopiero 2000 km przebiegu, więc będą tutaj pojawiały się po prostu z biegiem czasu pewnie ślady po paznokciach czy po czymś. To tutaj to jest ten najnowszy system multimedialny Porsche, więc nawet ma Apple CarPlaya poprowadzonego bezprzewodowo. Jeżeli chodzi o gniazda USB, to są 2, już USB-C wyłącznie tutaj. Co do samego wykończenia, to jest dokładnie tak, jak w Porsche być powinno, czyli tutaj nawet na samej górze macie skórkę prawdziwą, bardzo ładne przeszycia. Wszystko jest miękkie, świetnie ze sobą spasowane. To, co się błyszczy i powinno być metalem, to jest metalem. Każda wstaweczka, każde przeszycie ze skóry, a nawet każdy plastik są po prostu na poziomie Porsche. No i jeszcze ta podsufitka czarna z Alcantary. Wow! No i wszystko jest tak solidnie złożone, że nawet po zdetonowaniu tutaj w granatu prawdopodobnie wystarczy tylko odkurzyć wnętrze. Jest wygodnie w fotelu, owszem, to są seryjne fotele w GTS-ie, świetnie trzymają na boki, mają wszechstronną elektryczną regulację, wystarczające podparcie tutaj na barki, natomiast w samym aucie jest takie, może nie to, że ciasne wrażenie, ale takie, że wszystko to Was otacza. Na szczęście nad głową, pomimo szklanego dachu, mamy miejsce, pozycja sama za kierownicą jest fenomenalna. Kierownica dosyć niewielka, ta średnica powoduje, że przyjemnie się ją trzyma jak w dużo mniejszym aucie, jak w jakimś go-karciku. No i jest tak się zawsze mogę wszędzie ustawić. Wada, podłokietnik tylko przesuwa się do przodu, ale nie ma takiej regulacji jak na przykład w Audi, żeby się zatrzymywał na wyższym poziomie. Jak jest wysunięty do przodu, nie macie cup holderów. Nie można było przenieść ich tutaj na przykład i wtedy odsuwając miałbym nadal cup holdery pod ręką. A w tej półeczki tutaj dać? Nie. Na szczęście półeczka przynajmniej jest i zdaje egzamin, jak chcecie sobie położyć telefon. Więc tym razem się on nigdzie nie wala. Mój jest wręcz idealnego rozmiaru tutaj, na to miejsce. Oczywiście wszystko możecie w Porsche po swojemu skonfigurować. Wiecie, że oni mają mnóstwo dodatków. I teraz kilka Wam przeczytam. Żeberka do nawiewów, te tutaj, które są srebrne, mogą być w kolorze nadwozia. I to kosztuje, uwaga, 7300 zł. Szyby dźwiękochłonne, te takie są. Tak, te takie są, podwójnie klejone, 6600 zł. Dach szklany to 7500 zł. Możecie mieć też drewno kasztanowca, na przykład w tym miejscu i w tym miejscu za 6000 zł. Oprócz tego drewno kasztanowca w tym miejscu, tu, na kierownicy. Do tego sobie zamówcie brązową tapicerkę i będzie wyglądało wszystko, jakby ktoś się tu naprawdę skasztanił. Dywaniki są z karbonu za 5000 zł. Nakładki na progi, tutaj takie aluminiowe i jeszcze z własnym tekstem możecie mieć za, uwaga, 10100 zł. Burmester jest za 21 200 zł, natomiast opcjonalnie macie jeszcze do wyboru Bose za 5200 zł. Ale najśmieszniejsze jest to, że nawet ten cholerny Apple CarPlay nie występuje w Porsche w standardzie, tylko nawet za to każą Wam dopłacić sobie 1300 zł i to już jest naprawdę przegięcie pały. I kierownice też są inne. Jest na przykład taka, która ma tutaj troszkę karbonu i kosztuje dodatkowo 7300 zł. Poza tym zapytaliście mnie też w komentarzach na Instagramie, co sądzę o tej plastikowej kierownicy. Już wielokrotnie zwracałem na nią uwagę, że po prostu nie przystoi do takiego wnętrza w Porsche. To plasticzek, to te plastikowe przyciski, to jeszcze to plastikowe pokrętło. Ta kierownica wygląda na tle całego tego wnętrza trochę jak pryszcz na czole pięknej modelki. Skrzynia biegów pozostała tutaj dokładnie taka sama jak w poprzednim GTS-ie, czyli mamy tutaj 7-stopniową skrzynię Porsche Doppelkopplung, podwójna kopulacja,
czy tam podwójne sprzęgło, działa bardzo sprawnie, szybciutko, ładnie zmienia biegi. Nie ma tutaj, nie zdecydowano się na zastosowanie żadnego 48V silniczka i bateryjki, mild hybryda, żeglowania i tego typu rzeczy. Jest tylko system start-stop, dodatkowo są żaluzje w przedniej atrapie chłodnicy po to, żeby pozostawały zamknięte, kiedy dogrzewa się silnik i naprawdę świetnie to działa, bo w momencie, kiedy ruszyłem dzisiaj spod domu, a na zewnątrz było minus 7 stopni, minus 8 w nocy, to dojechałem dosłownie do skrzyżowania i temperatura silnika wynosiła już 36 stopni i bardzo, bardzo szybko rosła. O, tutaj macie zawsze taką dokładnie podaną. Czyli nadal możemy uznać, że jest to po prostu klasyczny samochód benzynowy, a nie żadne mild hybrydy. I ma to tę zaletę, że ta skrzynia biegów, nawet w trybie normal, nie ma żadnego laga, bo zdejmujecie nogę z pedału gazu i nie wpada tutaj żaden tryb żeglowania, czyli samochód nie wchodzi w bieg neutralny, a tym bardziej się ten silnik nie wyłącza, no bo nie ma tutaj co podtrzymywać całej infrastruktury elektrycznej. Natomiast sam start-stop działa podobno już poniżej prędkości 3 km na godzinę, więc nawet jak macie wpięty bieg, co jest ciekawe, i dojeżdżacie do skrzyżowania, to jak tylko prędkość spada do 3 km na godzinę, to system wyłącza silnik spalinowy, ale też można go sobie wyłączyć. O, tutaj pstrykacie i już na zawsze macie, a czy nie na zawsze, do kolejnego pstryknięcia albo włączenia samochodu macie wyłączony tryb start-stop. O! I teraz poczuliśmy tę sztywność zawieszenia typową dla każdego GTS-a, ale jest to taka sztywność akceptowalna. Umówmy się, te 10% z przodu i 15% z tyłu, więcej sztywności, nie zmieniły tutaj de facto niczego, przynajmniej jeżeli chodzi o komfort jazdy. Owszem, być może jak pojedziecie na tor, to się okaże, że ten grubszy stabilizator z tyłu, że te wszystkie sztywności podniesione o 10-15% wycisną, nie wiem, pół sekundy lepszy czas na kółko. No, dokładając jeszcze silnik i całą resztę, no to powiedzmy kilka sekund. Ale w codziennym użytkowaniu, w życiu tego nie odczujecie. Macan w wydaniu na 2022 rok jeździ dokładnie tak jak Macan z roku 2020 i 2021. Ma ultra precyzyjny układ kierowniczy. Najlepszy absolutnie spośród wszystkich SUV-ów. Zobaczcie, to są kurde niewielkie drgnięcia, niewielka prędkość, a już silny słyszę jak szura kurtką po oparciu tylnej kanapy. Więc ta precyzja tu jest niesamowita, ale co istotne, nie jest też przez to on w ogóle nerwowy, bo czasami jest tak, że jak samochód jest bardzo precyzyjny, to też czuje się nerwowy. Nie, tutaj cały czas macie kontrolę nad tym, co dzieje się z przednimi kołami. O, jedziemy sobie, nawet nie wiem na którym biegu, na 6. O, teraz sobie wrzucił 6. Ciskam pedał gazu w podłogę. I to jest w trybie normal. Jak sobie to zmienicie w sport, no to o. Charakter od razu się zmienia. Te wystrzały z wydechu czuć tylko takie, wiecie, jakbyście popcorn pod kołdrą robili, mniej więcej. To słychać takie bardzo, bardzo przytłumione, nie? Ale charakter od razu się zmienia, no i macie jeszcze Sport Plus tryb. O. No i tutaj jeszcze niżej trzyma tę skrzynię biegów, jeszcze więcej tutaj się dzieje, no i już wtedy jak wbijecie, nie, no to o, jest czuć. Teraz na przykład uwaga, wyprzedzanie będzie. 1, 2, 3, 4 i 2 tiry. Więc faktycznie ma inny ten charakter, inaczej się zachowuje, inaczej brzmi, inaczej resoruje, bo tutaj zobaczcie, ma 2 ustawienia, w zasadzie 3, no bo to są 2 sportowe ustawienia, twardsze, jeszcze twardsze, albo takie normalne. Inaczej działa wspomaganie kierownicy, inna jest reakcja na gaz, inaczej zmienia biegi. I wszystko to jest tutaj po prostu spójne, działa to jak w każdym innym Porsche, czyli czuć różnicę. I jest to zauważalnie akurat lepiej wyciszony niż poprzedni GTS, bo tam, i na to już zwracałem uwagę w tamtym materiale, że przy prędkościach już powyżej 100, no to tak nie czuć było tego wyciszenia premium. Być może nie miał tych szyb podwójnych, a tutaj nawet przy tych 90-100 to jest po prostu można sobie spokojniutko rozmawiać. Pytacie, czy wstawia międzygaz przy ostrym hamowaniu? No to zobaczmy, w trybie Sport Plus powinien to zrobić, nie? I zróbmy ostre hamowanie. No, ma i to takie fajne, ale ja nie nazwałbym tego międzygazem, to jest po prostu bardzo szybka redukcja. Czyli patrzcie, schodzę i o, tak do 3000 spadają obroty i on od razu sobie redukuje bieg na niższy.
ależ on chętnie się wkręca. Cudowne jest to w tym silniku, że on idzie do 7000 obrotów i cały czas mu się chce. Nie zmienia tych biegów nadmiernie często, tylko pięknie po prostu do końca skali obrotomierza i bę, bę, bę. I przy hamowaniu to samo. Dobra, to czas sprawdzić to zawieszenie, czy ono faktycznie te 10% sztywniejszy przód i 15% sztywniejszy tył nie spowodowały, że komfort spadł. A jeszcze mamy oprócz tego 21-calowe felgi. To nie ułatwia zadania. No nie jest komfortowo. Jeździmy tu różnymi samochodami. Byliśmy tutaj na przykład Lexusem ES-em ostatnio, który jest limuzyną. Możecie sobie, tutaj pstryknąć. Tutaj czuć, że te nastawy zawieszenia są znacznie sztywniejsze niż w normalnych SUV-ach tego typu. A teraz jeszcze wrzućmy sobie tryb. O kurde, ile to zmienia. No nie... No, jeżeli chodzi o zawieszenie, to dzieje się tutaj magia, naprawdę. No teraz dopiero jest sztywny skurczybyk. Mówiąc krótko, nie ma tutaj ultra komfortu, ale nie jest też tak sztywno, żebyście musieli obawiać się o swój kręgosłup, plomby w zębach albo o zwoje mózgowe. Nie, jest tak jak na sportowe auto dosyć znośnie. Myślę, że 911 GT3 RS miałaby większy problem z przejechaniem tych płyt. Zazwyczaj wiecie, większe koła, szerszy ten przód, wyżej samochód postawiony spowodują, że tam pojawia się zawsze jakieś lekkie opóźnienie pomiędzy tym, co robicie z kierownicą, a tym, co robią koła. Tutaj nie ma żadnego opóźnienia. Mega po prostu precyzyjnie, pięknie sobie, zobaczcie, siup. No przyjemność jest po prostu kręcić tą kierownicą, jednocześnie wciskając pedał gazu. Kolejne pytanie. Czy kręci bączki? Ja pierdzielę. To jest normalnie tylno-napędowe auto. Ty twoją mać! Bokiem chodzi, jak widać. Więc wszystko tutaj ma tę charakterystykę taką, powiedziałbym, dwubiegunową. To taka choroba dwubiegunowa. Możecie jeździć sobie spokojnie, w komforciku, w normalu, przepraszam, nie ma jeszcze trybu komfort w Porsche i będziecie nim jeździli jak każdym normalnym Porsche do codziennej jazdy. Natomiast w trybie Sport i Sport Plus jest to nadal sportowe Porsche. Nawet bardzo sportowe, bo poprawiło się znacznie przyspieszenie. To dołożenie tej mocy sprawiło, że setkę może zrobić w 4,3 versus 4,7 w poprzedniku. Oczywiście mówimy tutaj o setce na godzinę z pakietem Sport Chrono. Nasz ma, bo poznać można go po tym zegareczku tutaj na środku konsoli. Może nam utrudnić to zadanie fakt, że jestem z silnym i fakt, że jest -5 na dworze, a my ciągle mamy letnie opony. Natomiast prędkość maksymalna wzrosła. 272 km na godzinę to nie tylko szybciej niż poprzedni GTS, ale też szybciej niż poprzedni Macan Turbo. A na pewno już szybciej niż te wszystkie BMW i Mercedesy ze znaczkami M, przynajmniej w podstawowych wersjach, gdzie są ograniczone do 250 km na godzinę. Spalanie na autostradzie. Zawsze to robimy, Wy też o to czasami pytacie. Przy takich 130 słychać już jest szumy powietrza tutaj wokół słupków. Od szyb nie, bo to są te droższe, ale tutaj pojawiają się już szumy powietrza. Nie są jakieś natarczywe, ale jednak jak na auto za te pieniądze to mogłoby być troszkę lepiej. Choć i tak mam wrażenie, że jest lepiej w porównaniu z poprzednim GTS-em. Potwierdzają się moje obserwacje z ostatnich kilku dni. Jeżdżąc spokojnie między 130 a 140 autostradami, drogami szybkiego ruchu, będziecie musieli i tak liczyć się ze spalaniem pomiędzy 11 a 13 litrów, zależnie od warunków pogodowych, ruchu na drodze, tego jak to wygląda. Teraz mamy 12 litrów, równiutko, spalanie, z dystansu niespełna 5 km. I tak będzie to wyglądało. Nie jest to mało. Na szczęście mamy 75 litrów zbiornik paliwa, więc no na te 500 km powiedzmy, jak się zepniecie, no to powinien Wam wystarczyć. Ale jak naprawdę Was przypili i będziecie szybko musieli gdzieś dojechać, na przykład z Berlina do Monachium, to musicie się liczyć nawet 17, 18 i 20 litrami na setkę. A to już są naprawdę poważne wartości. Zobaczcie, jak on jeździ po tych łukach.
W ogóle mam tutaj letnią oponę, a mam ciągle gdzieś tam w głowie takie przekonanie, że ten samochód bez trudu wyjedzie z każdego zakrętu. Oczywiście może się to w pewnym momencie okazać złudnym przekonaniem, ale kurczę, no po prostu zobaczcie. I zmiana kierunku jazdy, ciach. Nawet teraz przy tej zmianie czuć było, jak on lekko sobie uśliznął tyłek i od razu szybko wrócił na swój tor jazdy. Wszystkie te zmiany spowodowały niestety też to, że Macan GTS przytył o 50 kg i nie czuję tych 50 kg. Może dlatego, że jest więcej tej mocy tutaj, albo może dlatego, że tam siedzi silny, on waży jeszcze więcej. To co, w Sport Plusie, nie? Jak w Sport Plusie, to musimy też włączyć sobie PSM Sport. Co ciekawe, jeszcze skrzynia biegów, zobaczcie, nie można jej wrzucić tutaj w tryb manualny, ani w prawo, ani w lewo. Można to zrobić łopatkami i wtedy tutaj widzicie, że się M pojawia. Jak przytrzymacie którąś łopatkę albo po pewnym czasie on sobie sam wróci do trybu automatycznego, a tu się pojawił taki tajemniczy przycisk, który się nazywa minus plus. I jak go strykniecie, to wtedy macie manualną zmianę biegu. O, a tak go wyłączacie. Launch Control Activated. Matko, na... Jezusie! Wiecie, że on się na 5... 100. Przypominam Wam, według fabryki 4.3. 4.07. Razem z silnym. Silny musisz wysiąść. Letnie opony. Mróz. A przeniesienie tej mocy i tego momentu na asfalt jest nieprawdopodobne. Silnik wkręca się powyżej 5000 obrotów, zwalniacie hamulec i jest po prostu jeb, jak pocisk wystrzelony z procy. Naciągacie i on po prostu nie to, że nabiera prędkości, tylko puszczacie i... Ja pierniczę. Jak tu zmiana biegów się odbywa. 100. To jest coś niesamowitego. Uprzejmie Państwa informuję, że Macan GTS robi setkę w 3,9 sekundy. SUV. Od 0 do 50 1,39. Od 0 do 60 1,74. Do 80 w 2,7 sekundy. 2,7. Raz, dwa, trzy. I macie 80 na godzinę. A do setki w 3,9. Nowy Macan GTS kosztuje o 60 000 więcej złotych niż poprzedni Macan GTS. 60 000 złotych. Ale uzgodniliśmy, że nowy Macan GTS to tak naprawdę stary Macan Turbo. A to oznaczałoby, że jest tańszy o 2000 zł, ponieważ kosztuje 426 000 zł, a poprzedni turbo kosztował 428 000 zł. Natomiast umówmy się, dostajecie za to surówkę, no tam powiedzmy z pneumatyką, ale nie ma nawet CarPlaya, więc jak zaczniecie sobie wybrzydzać w salonie, to bez najmniejszego trudu przekroczycie pułap 550-600 000 zł. A jak zaszalejecie i zaznaczycie ptaszek przy każdej najdroższej opcji, która Was interesuje, to myślę, że nie tylko przekroczycie 700, a raczej zbliżycie się do 800 za kompaktowego SUV-a. Natomiast pytanie, czy jest lepszy niż poprzedni GTS? Oczywiście jest szybszy i to znacznie. Oczywiście ma bardzo sprawny napęd na 4 koła. Bardzo podobają mi się jego dwa charaktery, czyli to, że w normalu, tak jak jedziemy sobie teraz, jest świetnym autem do jazdy na co dzień, którym Wasza żona może jeździć, odwozić dzieciaki, nawet jeżeli boi się mocnych aut, a z drugiej strony Wy, jak wrzucicie go sobie w Sport Plus, wyłączycie kontrolę trakcji, albo to jak zabierzecie go na tor, tak, to auto nadaje się na tor i mówię to z pełną odpowiedzialnością. To zostawi Was na koniec bez opon, za to z mokrymi gaciami. I to w tym aucie jest piękne i wspaniałe. Porsche połączyło GTS-a z wersją turbo. Natomiast według mnie osobiście jest tutaj trochę za dużo turbo, a za mało GTS-a. Bo zawsze GTS-y kojarzyły się z tym, że może nie były szybsze na prostych, bo były słabsze, ale jednocześnie były lżejsze, bardziej responsywne, świetnie jeździły po zakrętach. Tutaj jest szybciej, mocniej, ale mimo wszystko jakby spokojniej.